Jakich płyt słuchał mój ojciec, kiedy byłem mały? Dzień Ojca już za momencik i tak sobie wymyśliłem, że nie będę Wam polecał konkretnych rzeczy, bo tak naprawdę każda płyta, o której opowiadam tutaj w moich filmikach, jest warta polecenia każdemu, także ojcom. Natomiast chciałem Wam opowiedzieć o tym, jakie są moje muzyczne wspomnienia z dzieciństwa, albo raczej jakich płyt mój tata słuchał, kiedy ja miałem lat 2, 5, 7, 10. W każdym razie byłem raczej w wieku dziecięcym, a nie nastoletnim. Mój ojciec był od zawsze melomanem, miłośnikiem muzyki, ale także kina, książek, więc w domu się dużo chodziło do kina, miało się dużą bibliotekę i generalnie było też bardzo dużo płyt. Moje najwcześniejsze muzyczne wspomnienia z dzieciństwa, tak mi się wydaje, to muzyka z tej płyty lub zbliżona najbardziej do tej płyty. Miles Davis, Kind of Blue, płyta od zawsze na szczytach wszystkich list najlepszych płyt wszechczasów, nie tylko jazzowych. Absolutny kanon. Kiedy ja się urodziłem, ta płyta, to w ogóle brzmi niesamowicie w takiej perspektywie trochę szerszej. Ta płyta miała 8 lat, więc no, myślę, że była w miarę świeżą jeszcze płytą. I moje najwcześniejsze wspomnienia to właśnie dźwięk tej trąbki, dźwięk tego saksofonu dochodzący z pokoju rodziców, kiedy ja w swoim pokoju zasypiam. Jazz był cały czas w domu obecny. Pojawiały się coraz to nowe płyty. Oczywiście od zawsze była seria Polish Jazz. W latach 70., 80. w Warszawie w Śródmieściu mieściły się ośrodki kultury zaprzyjaźnionych państw demokracji ludowej. Ośrodek kultury NRD, ośrodek kultury węgierskiej, czechosłowackiej czy bułgarskiej, gdzie można było także zaopatrzyć się w płyty wydawane licencyjnie lub półlegalnie. To jest na przykład płyta, która też jest mi bardzo bliska i też mi towarzyszyła i towarzyszy do dzisiaj tak naprawdę. Gerry Mulligan, płyta niby bez tytułu, wydana w serii Amiga Jazz. Amiga to było główne państwowe wydawnictwo płytowe Niemieckiej Republiki Demokratycznej i tak naprawdę jest to zakamuflowana pod inną okładką płyta Night Lights Gerry Mulligana. Na okładce w ogóle zdjęcie będące fragmentem okładki innej płyty The Age of Steam dla niepoznaki, ale także jedna z tych płyt, które często obecne. Jak wspominałem w poprzednim odcinku o muzyce dla dzieci, od dziecka byłem także fanem The Beatles. I zaczęło się chyba wszystko od tej płyty, również wydanej przez NRD-owską Amigę. To się nazywa Collection of Beatles Oldies. Bardzo miła oku dziecka, kolorowa okładka i zestaw podstawowych przebojów. Z drugiej strony to była też ta płyta, czyli Abbey Road, moja chyba cały czas ulubiona i najlepsza płyta The Beatles. Jako ciekawostkę mam tutaj z kolei wydany przez Ton Press, czyli
państwowe, PRL-owskie wydawnictwo płytowe, które tu w każdym razie jest zestaw dwóch singli z klasycznymi piosenkami. Zestaw w ładnej, chociaż troszkę może niepokojącej okładce z rozkładanym portretem autorów. Z tego co pamiętam, kupiliśmy z tatą ten singiel na jednym z kiermaszy odbywających się pod Pałacem Kultury. Być może to był Międzynarodowy Dzień Książki, a być może Święto Trybuny Ludu. Tam, gdzie The Beatles, także i The Rolling Stones. Natomiast tata zawsze miał i ma cały czas szczególną sympatię do Rolling Stones. Jeździł regularnie na koncerty, był na słynnym warszawskim koncercie w sali kongresowej w końcu lat 60. I można powiedzieć, że był, że jest cały czas fanem tego zespołu prawdziwym. A ta płyta jakoś szczególnie tacie przypadła do gustu i szczególnie też mi jakoś weszła, chociaż jest może nietypową. Nie jest prostą, przebojową, bluesowo-rockową płytą. Raczej to jest taka z tych bardziej psychodelicznych odsłon Rolling Stonesów. The Satanic Majesty's Request. I są tutaj dość odjechane piosenki, miejscami dość chaotyczne. Bardzo ciekawa warstwa dźwiękowa, pełna niespodzianek. Muzyka cały czas ciekawa, zajmująca i cały czas otwarta na przeróżne konteksty. Na przykład zdarza mi się grać, owszem, czasami niektóre utwory z tej oryginalnej płyty, ale popularny klubowy duet Red Axis też jakiś czas temu przygotował świetny edit, czy raczej remix She's a Rainbow, który sprawdza się w różnych sytuacjach klubowych bardzo dobrze. Kolejnym artystą ulubionym z płytoteki taty, czy raczej ulubionym taty artystą, który mi też zawsze towarzyszył, był Steve Winwood. Tutaj mam taką ładną składankę Chronicles, która zbiera jego najpopularniejsze utwory z przełomu lat 70., 80. Duże przeboje, oczywiście Valerie, który znacie z zupełnie innej wersji. Steve Winwood i jego wszystkie projekty, czyli Spencer Davis Group, Blind Faith, Traffic. Wszystkie projekty na równi lubiane i promowane przez mojego tatę. Tu mam na przykład singiel 7 z także świetnymi utworami, Paper Sun i także miły dzieciom Hole in My Shoe. I wszystkie te jego projekty poboczne, jak właśnie Traffic, który z jakichś tam, powiedzmy, około rockowych okolic ewoluował w hybrydę psychodelicznego folku, jazzu. I ten Steve Winwood, jak się wydaje, chyba także cały czas niezwykle sympatyczny człowiek, także wśród tych ulubionych taty płyt zajmował bardzo ważne miejsce, zajmuje. Płytoteka mojego taty była bardzo obfita, nie skupiała się na żadnym konkretnym gatunku. Był tam jazz, był tam rock, była muzyka klasyczna. Też bardzo wcześnie jakoś udało mi się rozpoznać niektórych kompozytorów, którzy zostają ze mną bardziej lub zupełnie nie. Dużo także rzeczy, o których można powiedzieć dzisiaj, że jak na tamte lata były dość śmiałymi eksperymentami, jak na przykład grupa Ossian i ich folkowo-psychodeliczne albumy.
Sławomir Kulpowicz i jego osobliwe jazzowo-etniczne eksperymenty, Jan Kaczmarek i Orkiestra Ósmego Dnia. Zakończmy może na płycie, która dla mnie jest od pewnego czasu płytą numer 1, najlepszą płytą wydaną w Polsce kiedykolwiek, czyli Korowód Marka Grechuty i zespołu Anawa. Fenomenalny skład, świetne teksty, potężne aranżacje. I mimo, że wczoraj na przykład na koncercie uczniów szkoły muzycznej, do której chodzi mój syn, usłyszałem kolejną wersję niezwykle okaleczoną jednego z najbardziej znanych utworów, to mimo tych wszystkich coverów jest to płyta absolutnie pomnikowa, wspaniała. No i cóż, no i dzięki tato za tę i te wszystkie pozostałe inne płyty, bo inaczej nie byłbym tutaj w tym miejscu. Byłem zupełnie gdzie indziej. Dzięki. Do zobaczenia. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam szukać swego dnia.